Dzień dobry wieczór, panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Chciałoby się rzec, ale wiadomo, za oknem pogoda jaka jest. Ja nazywam się Marcin Skruch i dzisiaj sobie pomówimy o tym, co tam, panie i panowie, w świecie Amazonu, bo rzeczywiście Amazon Prime Video dużo kręci, o tym będziemy mówili. Pomówimy sobie oczywiście o tym, co tam w Kanal Plus Online. Będzie kilka słów o horrorach, Noc Dziękczynienia 2 oraz Smile 3 już niedługo. Okazuje się, że chorzy doktorzy powracają, więc o tym będzie. I w drugiej części programu pomówimy sobie o, no niestety, o legendzie, która odeszła ode mnie, od nas, czyli panie Stanisławie Tymie. O nim rzeczywiście będziemy sobie mówili w drugiej części. Witam bardzo serdecznie, siema Sasik, cześć grabarzu, witam Matis z salonu. Fajnie, bardzo mnie cieszy, że jesteście, panie i panowie. Jak tam, żyjecie dobrze? Mam nadzieję, że pogoda jest w porządku. O, widzę, że jeszcze na Instagramie jest Krzysztof, Gosia i Trzasku. Cześć, również witam, bo oczywiście nadajemy w wiele miejsc, jak zawsze. Kilka oczywiście słów, zdań początkowych, panie i panowie. Już w przyszłym tygodniu, no bo oczywiście nie może być inaczej, także oczywiście musi być. Panie i panowie, w przyszłym tygodniu będzie odcinek świąteczny, odcinek charytatywny. Proszę bardzo, tu wam pokażę go ładnie. Wyświetli się, czy się nie wyświetli? Pokaż mi go. No co jest? Czemu się nie wyświetli? No, a to w tle, a ja nie chcę w tle, ja chcę ładnie, żeby się tu pokazało wszystko z przodu, gdzie to mam. Czy to ten, czy jest zeszłoroczny? To chyba ten zeszłoroczny. A dajcie mi sekundkę. Muszę oczywiście, bo ja myślałem, że mam wyłożony. Jak to było? Wyłożyłem, żeby nie zapomnieć i zapomniałem. Tylko muszę oczywiście znaleźć, gdzie ja sobie przygotowałem tę miniaturkę, no ale pewnie znając życie tak teraz szybko, na ciepło, na gorąco nie znajdę jej, bo gdzie bym mógł, oczywiście, że nie. Inaczej zrobimy. Słuchajcie, inaczej zrobimy, nie będziemy się obcinać. W każdym razie za tydzień, jak oczywiście już co roku, bo bodajże to już jest 4. albo 5. raz z rzędu, kiedy to będzie się, panie i panowie, działo, jest odcinek charytatywny, bo innego oczywiście nie może być. W tym roku, tak samo jak i rok temu, jak i 2 lata temu, panie i panowie, będziemy zbierali na Się Pomaga. Pieniądze będziemy zbierali na Się Pomaga. Proszę bardzo, tutaj macie udział, wezmą Potwornicka, Halfish, Galeria Horroru, a także Lincoln. Czasku, long time no see. Oczywiście, że tak, fajnie, że jesteś. Także słuchajcie, panie i panowie, jak macie ochotę, to zapraszam, będzie się działo. Będziemy, jak już mówiłem, zbierać pieniądze, będziemy przepytywać naszych gości z horrorów, z gier wideo, z komiksów i z czego tam jeszcze. Oczywiście będą to popkulturowe pytania i jak najbardziej. Po tym odcinku automatycznie zostaniecie przekierowani, więc możecie tam już sobie spokojnie wtedy zaznaczyć, żeby was poinformowało. Będzie ważne, panie i panowie, w przyszłym tygodniu o 18. Ja wiem, że wam się pokazuje 17, ale to jest czas irlandzki, czyli w przyszłym tygodniu o 18 się widzimy, nie o 20, tak jak co tydzień, tylko o 18. Także wbijajcie, panie i panowie, bo będzie się rzeczywiście bardzo, bardzo dużo działo, będzie rzeczywiście dużo fajnych rzeczy. Troszkę głos wyprzedza obraz, ale damy radę. No niestety jest taka sytuacja, że mam nowy aparat, telefon, kamerę, jak zwał, tak zwał. Zresztą widzicie, jeszcze nie do końca mam ogarnięte wszystko, bo troszeczkę jest taka sprawa, że jest troszeczkę, jakby to powiedzieć, takie zaśnieżone. No nieważne, jak najbardziej. Coś takiego jest. Widzicie, Sasik już wyprzedza, ale to, co on tutaj mówi, to on tutaj słyszy. No jak najbardziej jest to jeden chyba z najbardziej znanych sketchów pana Stanisława Tyma, speaker radiowy. Dobry wieczór Jason, dobry wieczór Lance. W każdym razie, panie i panowie, w przyszłym tygodniu zapraszam na godzinę 18, będzie quiz, także będzie się rzeczywiście działo. A teraz już przechodzimy do tego, co lubicie najbardziej, panie i panowie. Zacznijmy oczywiście od Amazon Poleca. Co to jest? Już wam oczywiście mówię. Amazon Poleca jest to cykl, w którym ja wam polecam to, co mi Amazon polecił, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Mam przygotowane dla was trzy filmy, 3 produkcje. Są to ważne, są to filmy z polskimi napisami, z polskim lektorem albo dubbingiem. Zawsze jest polska wersja, panie i panowie, językowa i są to 3 filmy, które chciałem wam w tym tygodniu polecić. Oczywiście, kiedy dokonacie zakupu, z racji tego Amazon mi coś tam odpali. To jest tak zwany link afiliacyjny albo reflink, jak kto woli, panie i panowie. Na początek Bodyguard, nieśmiertelny film z Kevinem Costnerem i Whitney Houston, panie i panowie. 42 zł i 5 groszy na Blu-rayu, na DVD 48 zł. Patrzcie, nawet VHS jest za 77 zł, coś pięknego. Dużo tego mają, tylko 3 kopie, więc proponuję się pospieszyć, tym bardziej, że jak zamówicie teraz, to będzie we wtorek 10 grudnia już u was w domciu. W tym momencie wysłam wam link na czacie, proszę bardzo, jest wrzucony tutaj i w tym momencie wrzucam go
na Instagrama, bo tam też rzeczywiście jest. Możecie sobie spokojnie obejrzeć i zobaczyć. No wiadomo, świetny film, po prostu jest to już w tym momencie klasyk, mimo że no, takie były losy Whitney Houston, a nie inne, no niestety pewne rzeczy nie przeskoczymy. Co jest ważne, panie i panowie, wszystkie te filmy, które wam tutaj prezentuję, to są produkcje, które mogę wam spokojnie polecić, więc nie ma tego problemu, że o patrz, to jest, nie, to nie jest słabe, to rzeczywiście jest dobre, to jest ciekawe, to jest coś, co ja spokojnie mogę śmiało powiedzieć, obejrzyj, bo to jest rzeczywiście warta rzeczy obejrzenia. Drugi film, który chciałem wam, panie i panowie, polecić, to no też klasyk i to faceta, którego akurat ostatnimi czasy niekoniecznie lubię, ale nie można powiedzieć, że nie potrafił zrobić dobry film. Oczywiście Blade Runner Final Cut, czyli Łowca Androidów Ridleya Scotta. 74,98. Oczywiście niby tutaj pokazuje, że jest ich chwilowo nie ma, ale już niedługo będą dostępne, panie i panowie. Wersja HDR, czyli High Dynamic Range. Tutaj pewnie Szymon by mógł coś z kanału Język Filmu na ten temat powiedzieć dokładnie, ale krótko mówiąc, obraz jest super ekstra. To jest akurat wersja Blu-ray 4K i Blu-ray zwykły, także spokojnie można śmignąć, kupić i będzie dobrze. No i trzecią, panie i panowie, produkcją, którą chciałbym wam w tym tygodniu polecić, no to jest film, tak, no kolejny akurat sci-fi, tak się jakoś dzisiaj złożyło, że mnóstwo jest tych sci-fiów, mnóstwo jest tych filmów wszelkiego rodzaju, gdzie no, prawa fizyki niekoniecznie obowiązują, no ale dokładnie wiecie, jaka to jest sytuacja. Godzilla kontra Kong, Godzilla X Kong The New Empire, panie i panowie. Tutaj za 120 zł możecie mieć Blu-raya 4K UHD albo za 70 zł możecie mieć jak najbardziej, panie i panowie, zwykłe DVD. No ale akurat wiadomo, że przy filmach sci-fi to najlepiej mieć super świetną jakość. Ten też 10 grudnia do was dotrze, jeżeli tylko sobie złożycie zamówienie w ciągu 4 godzin i 12 minut, więc szybko, jeżeli to zrobicie, to będzie w porządku, będzie dobrze, będzie super. Dobry wieczór, Jurku, witam cię bardzo, bardzo serdecznie, widzę, że ciekawy gier. Dzisiaj w ogóle widzę cała dobra, stara ekipa, więc bardzo mnie to, panie i panowie, cieszy, ale no tak, no Amazon, jak już mówiłem, szaleje, więc od Amazona dzisiaj zaczniemy, ponieważ Amazon Prime Video ogłasza polskie produkcje własne na rok 2025, więc rzeczywiście tego jest bardzo dużo, może nie bardzo dużo, ale rzeczywiście coś tutaj się dzieje, że wam tutaj pokazuję. Prime ogłasza produkcję własne, własne, czyli po prostu nie żadne licencje, tylko to, co oni tam robią. Prime Video zwiększa swoją inwestycję w Polsce i ogłasza wprowadzenie na rynek w 2025 roku 6 zróżnicowanych lokalnych produkcji własnych z udziałem gwiazd. Pięknie. Nowe polskie produkcje własne, które pojawią się na platformie Prime Video, to m.in. serial dokumentalny poświęcony kultowej wokalistce Dodzie, muzyczny talent show Rap Generation oraz reality show The 50. Więc panie i panowie, nie będę omawiał każdego z rzędu, po prostu tak ogólnie przelecimy, zobaczymy, co jest. Rap Generation. Pierwsza rzecz, klienci Prime Video będą mogli cieszyć się nowym 8-odcinkowym muzycznym talent show z elementami reality, więc kolejny, jeżeli lubicie, czyli domyślam się, że tak, osoba, która wygra, dostanie kontrakt z Warner Music Poland, więc warto? Pewnie tak. Czy nie ma live na Facebooku, bo nie, no na Facebooku też powinno być przecież, co jest grane, a co nie ma na Facebooku? No popatrzcie, zaraz sprawdzę, sekundkę, zaraz wrócimy do tego, ale nie, no mi się wydaje, że na Facebooku też powinno wszystko lecieć, powinno bez problemu śmigać. No w tym momencie według tutaj pokazuje mi, że jest wszystko, że gra i trąbi, ale widzisz, no to jest niekoniecznie wszystko zgadzająca się maszyna. Już tutaj patrzę. No, bardzo tutaj właśnie widzę, ładnie patrzę sobie i na Facebooku też live jest. Także musisz sobie sprawdzić, dla co jest grane, albo to oczywiście się nakłada, ale jest jak najbardziej na Facebooku też jest dostępny. Także wszędzie śmigamy, wszędzie dajemy radę. Dobra, ale wracając do Amazona. Doda, Prime Video ogłosiło serial dokumentalny opowiadający historię Doroty Dody Rabczewskiej, której życie osobiste i kariera, no oczywiście i tak dalej. Dodę chyba każdy, mi się wydaje, zna. To akurat nie ma co mówić. Ja ją pamiętam, no jak zaczynała swoją karierę, czyli jeszcze był ten program, reality show Bar, więc ważne. The 50, czyli nowy, ekscytujący reality show łączący strategię, sojusze i zaskakujące zwroty akcji, w którym uczestnicy rywalizują o główną nagrodę.
W produkcji wystąpi 50 najpopularniejszych polskich influencerów i gwiazd reality, które zmierzą się. Okej, no to dobrze, to akurat to sobie odpuszczę, to raczej nie będzie. Skoczkowie to fascynujący serial dokumentalny, który zgłębia świat polskich skoków narciarskich. Widzowie mają okazję poznać Adama Małysza, Kamila Stocha, Kubackiego, Piotra Żyłę. Drogi Amazonie, kilka lat za późno, naprawdę kilka lat za późno, bo ja jak jestem wielkim fanem skoków, to w tym roku, mimo że już są i przecież ten weekend to były skoki w Wiśle, no tak niekoniecznie, także fajnie, że chcecie, ale troszkę się spóźniliście. Dokument o Wojtku Szczęsnym, no to wiadomo, że Wojtek jak zawsze, jak to się mawia, Wojtek na propsie jest, bo to akurat w tym momencie jest w Barcelonie, teoretycznie jest, a przynajmniej nie na boisku. Kolejna rzecz to LOL. Kto się śmieje? Ostatni sezon 3. Prime Video ujawniło datę premiery, zwiastun oraz uczestników 3. sezonu LOL. Kto się śmieje? No okej, w porządeczku, no czy można to też jak najbardziej obejrzeć i to by było na tyle, jeżeli chodzi o nowe produkcje polskie. No czyli dosyć sporo, dosyć dużo się rzeczywiście dzieje, jeżeli chodzi o Amazona, no ale u nich się zawsze dużo działo, no bo innej oczywiście możliwości nie było, dlatego teraz zaprezentuję Wam, Panie i Panowie, nowości na Amazon Video Prime w grudniu. Pewnie, że tak, skoro w zeszłym tygodniu był Netflix i Sky Showtime, to dzisiaj będzie Amazon Prime i Kanal Plus Online. Panie i Panowie, nie wszystkie będę omawiał, bo to rzeczywiście nie ma potrzeby. Która produkcja jest 5 grudnia, to jest Jack wraca do domu na święta, w porządeczku. Sticky, czyli domyślam, że to jest jakaś komedia, serial. Patrzymy dalej. Jakby była jakaś produkcja, na którą byście chcieli, żebym powiedział więcej słów, no to dawać znać. Beast Games, nie kojarzę. Aha, Niesamowity Mr. Beast przedstawia nową, bijącą rekordy rywalizację o nazwę Beast Games. No to w porządku. To Mr. Beast może się śmigać. Nawet burgery są u mnie w lokalnej burgerowni Mr. Beast Burger. No ale to już tak różnie. Uległość. Panie i Panowie, thriller sci-fi z Megan Fox i Michelle Morone. Jeżeli się nie mylę, Michelle Morone to jest ten tam z 365 godzin, dni, tygodni, lat i tak dalej, i tak dalej. 5.1 na Filmwebie ma, no powiedzmy, że to nie jest dobra ocena, ale nie jest najgorsza. Był sobie kot, Święta na opak, no bardzo mi przykro, nie potrafię przeczytać tego po francusku. Mój syn Ezra, czyli komedia, no komediodramat z Bobim Cannavale i Robertem De Niro. Jak widzicie, moja cena 6.0, ocena jest na Filmwebie. Cześć Marcinie Krause, witam Cię bardzo serdecznie. I Book Club, następny rozdział z Diane Keaton, Jane Fondą i tutaj jeszcze chyba Goldie Hawn jest bodajże, czy mi się wydaje, nie, tam się filmy mi się pomyliły z paniami, aczkolwiek obsada dosyć fajna. Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Sternberg, Andy Garcia i Don Johnson. Candice Bergen, ona była w takim serialu, była Murphy Brown, tak, tam występowała. Kto jeszcze jest? Craig T. Nielsen, Giancarlo Gianni i Hugh Corish. No także rzeczywiście jest co oglądać. Ja oczywiście Amazona Prime'a posiadam, gdyż no pewnie nie mógłbym sobie powiedzieć, że nie chcę. 49 zł za rok, no to po prostu jakoś tak nie ten. Witam bardzo serdecznie, czyli jeszcze Madame Perfumella do nas dołączyła. Bardzo fajnie. A jak nie wiesz, czym jest Amazon Prime, to jak najbardziej możesz sobie spokojnie wejść na kanał, zobaczyć, tam jest materiał o tym, czym jest Amazon Prime, jak to się je, jak założyć konto i tak dalej, i tak dalej. Panie i Panowie, ale zostajemy cały czas przy nowościach. Tym razem nowości Kanal Plus Online, Panie i Panowie. To jest akurat dla tych, którzy mają Kanal Plus Online, kolejną platformę VOD. Jest to informacja nadesłana tym razem. Na szczęście udało mi się uniknąć kilka razy dzisiaj Filmwebu. Grudzień, miesiąc podsumowań, planów i postanowień, ale też bieganina, piechcenia i rozkosznego, przesiętnego rozgardiaszu. No i dobrze, zobaczymy, co tutaj się dzieje, Panie i Panowie. Hit miesiąca, czyli Paryż w ogniu, Paris Has Fallen, serial akcji, premiera 6 grudnia na Kanal Plus Premium i następnego dnia na Kanal Plus Online. Ja już miałem okazję obejrzeć cały ten serial, dzięki właśnie przedpremierowo, dzięki Kanal Plus Online, więc recenzja wjedzie chyba nie jutro, bo jutro pewnie zrobię recenzję Wicked, bo obejrzałem wczoraj i powiem, że mi się... zobaczycie zresztą sami, więc możliwe, że we wtorek lub we czwartek będzie właśnie Paryż w ogniu. To jest pierwszy sezon, to jest 8 odcinków, ale jest to może nie tyle kontynuacja, co na pewno powiedzmy jakaś tam duchowa kontynuacja, aczkolwiek zasadność jest taka sama jak przy okazji filmów z Gerardem Butlerem Waszyngton w ogniu i Londyn w ogniu, prawda?
Także akurat akcja się dzieje wśród najwyższych głów państwowych. Także grupa terrorystyczna dowodzona przez Jacoba Pierce'a atakuje ambasadę, biorąc na celownik francuskiego ministra obrony. No i tak dalej, i tak dalej. Więc rzeczywiście można spokojnie sobie obejrzeć. Hitman, komedia akcji, premiera 25 grudnia na Kanal Plus Premium i potem dzień później na Kanal Plus Online. Też była recenzja robiona na kanale, jak widzicie, Glenn Powell w roli głównej. Co dalej mamy jeszcze? Hrabia Monte Cristo, akcja kostiumowa 26 grudnia. Proszę bardzo, kolejna wersja Hrabia Montego Cristo. No proszę bardzo, co tu się będzie działo. Ja pamiętam, taki stary jestem, że pamiętam tego Hrabia Monte Cristo jeszcze z Richardem Chamberlainem, czy jakoś tak, ale to było dawno temu. Billie Eilish, Live at O2, koncert, premiera 31 grudnia, czyli w Sylwestra. Oczywiście dzień później na Kanal Plus Premium, a dzień później na Kanal Plus Online, więc wszyscy, którzy lubią sobie muzyczkę, Live at O2. Ciekawy jestem, czy to jest akurat to O2 z Londynu, ale chyba tak, bo w tym momencie w pozostałych krajach już są inne hale wielkie. Zaginieni, czyli serial kryminalny, Szwecja, premiera w polskiej telewizji od 4 grudnia o 20:10 w Ale Kino Plus. Po 2 odcinki, następnego dnia w Kanal O Plus Online, także możecie spokojnie oglądać. Dalej, co mamy dalej, panie i panowie? Bez powrotu, część druga, właściwie sezon drugi, serial kryminalny, premiera w polskiej telewizji od 8 grudnia. Można oglądać. Grupa młodych ludzi kupuje wspólnie siedlisko, pragnąc przekształcić je w samowystarczalne gospodarstwo rolne. No proszę bardzo, zaczynają pracę. No coś w tym rzeczywiście jest. Grupa młodych ludzi przyciąga uwagę sąsiada Tomasa. Przykuty do wózka inwalidzkiego staje się ich wiernym obserwatorem, kiedy któregoś dnia zauważa, że jedna z dziewcząt zniknęła. Nabiera przekonania, że na farmie zdarzyło się coś złego. Postanawia przeprowadzić śledztwo na własną rękę, a tragedia wisi w powietrzu. No więc rzeczywiście tak to jest. W ogóle dajcie mi znać. Dzisiaj jest mowa o oczywiście Kanal Plus Online i o Amazonie. Czy oglądacie, czy macie te serwisy, czy ich używacie? Jeżeli tak, to tylko na przykład napisz tak lub nie, albo po prostu napisz Kanal Plus albo Amazon Prime. Dalej, dokumenty, czyli w ogniu historii Anity Pallinger, kolejny fajny dokument, panie i panowie. Była ikoną lat 60., 70., aktorką i muzą The Rolling Stones, do tego stopnia, że nazwano ją szóstym Stonesem, więc no, rzeczywiście coś jest. Kolejny dokument, panie i panowie, James Hamilton, fotograf Nowego Jorku. Pewnie, że tak, jak jest dobre. Szczególnie ukochał sobie Nowy Jork i scenę muzyczną. Fotograf od lat uznany jest za jednego z największych kronikarzy drugiej połowy XX wieku. Więc jak lubicie takie rzeczy, tutaj widzicie, jest jedno zdjęcie, ale tutaj przecież jest też jest Muhammad Ali i jest Jack Nicholson. Z czasu, domyślam się, kiedy występował w filmie Lśnienie. Abba, wbrew wszystkiemu, kolejny dokument od 31 grudnia dostępny na Kanal Plus Dokument i na Kanal Plus Online. To nie trzeba nikomu tłumaczyć. Ultim Tool, dramat, już dostępny w serwisie Kanal Plus Online, czyli kolejny film. Tak w średniowieczu nazwaną mityczną wyspę, którą wyznaczyła skraj znanego świata. No więc rzeczywiście też pewnie tak. Demeter, Przebudzenie zła. No to jest w miarę nowy film. Tak, ja akurat przegapiłem go w kinach i chyba z tego co pamiętam nie płakać mam, bo tak przynajmniej według recenzji kolegów mówili, nie płacz stary, to nie jest super świetna sprawa. Kapitan i załoga szkunera Demeter nie wiedzą, że wypływają właśnie w ostatni rejs, kiedy wyruszają w drogę z bułgarskiego portu w Warnie. No. Jedno życie, panie i panowie, biografia, to akurat też jest recenzja tego filmu na kanale, jest to dobry. Nieczęsto poruszam dokumenty albo właśnie dramaty, ale akurat tutaj trzeba było jak najbardziej. Na kilka miesięcy przed wybuchem II wojny światowej udało mu się zorganizować bezpieczny wyjazd 669 żydowskich dzieci z czeskiej Pragi do Anglii. Załatwił im papiery, uzbierał pieniądze na transport i znalazł rodziny zastępcze. Rzeczywiście niesamowita sprawa. Kolejny serial to, panie i panowie, Godzina ciszy. Tak, pewnie, że tak. Joel Kinnaman wciela się we Frankiego Shawa, pracującego w bostońskiej policji detektywa, który w wyniku wypadku podczas służby częściowo traci słuch. No i zaczyna się fajna jazda. Dalej, Mój pies Artur, no czyli coś dla dzieciaczków, wiadomo, święta się zbliżają. Rozdzieleni, czyli sci-fi. Akurat sci-fi dzisiaj jeszcze nie było grane. Astronauta musi awaryjnie wylądować na obcej planecie. Tam stara się znaleźć sposób na to, jak przetrwać w tym nieznanym i nieprzyjaznym miejscu. No i super, no i bardzo, bardzo mnie to cieszy. Tak, panie i panowie, i to wszystko, co przygotował dla nas Kanal Plus Online, dużo, relatywnie dużo w porównaniu rzeczywiście do tego, co się wydarzyło chociażby wcześniej na Amazonie.
Marcin, co ty gadasz? Ty monotonna jesteś. Proszę się nie postarzać. Nie muszę, to mnie postarzają, ale dziękuję bardzo, Lancelku, dziękuję ci niezmiernie. Bardzo, bardzo fajnie, że jesteś i że jest wszystko w porządku, panie i panowie. My lecimy dalej, bo pewnie, że tak. Ja tylko przypomnę, że dzisiaj sobie gadamy o tym, co tam w Hormudzie, panie i panowie, a jeżeli chcesz zostać wspierającym, tutaj proszę bardzo, zeskanuj ten kod, to jest do Patronite'a, tutaj jest YouTube, proszę bardzo, śmigasz, lecisz i będę bardzo fajnie, bo akurat wiesz, zbieram pieniądze na się teraz zbiera, na nowy jacht, tak, ja chcę być jak Leonardo DiCaprio, także jak masz ochotę, to będzie mi niezmiernie miło. Słuchajcie, teraz, panie i panowie, tak, bo wiem, że lubicie, więc kilka słów o horrorach, bo kilka kontynuacji chciałem powiedzieć. Widzicie? Mi się już normalnie język plącze. A to wszystko na trzeźwo. Ale zaczniemy od Nocy Dziękczynienia, część druga. Oczywiście pierwsza część była jak najbardziej recenzowana na kanale, możesz znaleźć. Jest to artykuł World of Real, Noc Dziękczynienia 2, nowe informacje na temat kontynuacji. Już 3 tygodnie po premierze Nocy Dziękczynienia informowaliśmy, że film doczeka się kontynuacji. Dzieło Eli Roffa przy niewielkim budżecie zgromadziło w kasach światowych kin prawie 47 milionów dolarów. No oczywiście, wiadomo jak się zgadza włoska firma Monna Casucci i Szmal, to musi się wszystko zgadzać. Przypomnijmy, że o Nocy Dziękczynienia było głośno w 2007. Wszystko za sprawą dylogii Grindhouse, Tarantino i Rodrigueza. Na potrzeby filmów nakręcono zostało kilka fałszywych zwiastunów. Jeden z nich promujący slasher Thanksgiving właśnie wyrejestrował Eli Roth. I ci uważni widzowie, którzy oczywiście nie tak dawno obejrzeli recenzję filmu Hostel 2, dokładnie wiedzą, że w trakcie kręcenia Hostelu nakręcił właśnie tamten zwiastun. Jak nie wiesz o co chodzi, obejrz recenzję Hostelu, jest na kanale już od kilku dni. Zwiastun ten spodobał się fanom tak bardzo, że od razu zaczęto mówić o realizacji na jego podstawie całego filmu. No wiadomo, że tak się stało i ten film powstał w zeszłym roku, panie i panowie, bo oczywiście inaczej nie mogło być. Zdaniem dziennikarzy portalu zdjęcia do filmu, czyli do drugiej części, mają ruszyć w marcu przyszłego roku, a premiera zgodnie z tytułem ma odbyć się w amerykańskich kinach w okresie Świąt Dziękczynienia 2025. Jak widać więc pomiędzy pierwszym klapsem na planie a debiutem na ekranie nie minie wiele czasu. Sam Eli Roth informuje, że scenariusz do filmu jest już gotowy, a w kontynuacji powrócą niektórzy aktorzy pamiętani z oryginału. Wśród nich m.in. Nell Warlock, Rick Hoffman i Addison Rae. Reżyser zabrał też głos w sprawie nadchodzącej kontynuacji, informując fanów pokrótce, czego mogą się spodziewać. Zwiększamy stawkę, ale nie zamierzamy robić tego za pomocą większej ilości pieniędzy. Super. Dzięki temu produkcja jest zwarta i oszczędna, co zmusza nas do podejmowania decyzji. W pierwszej części musieliśmy zasiać sporo rzeczy. Teraz możemy po prostu zbierać żniwo. Wymyśliłem sporo elementów, które będą dla nas wyzwaniem i chciałbym, żeby to było wyzwaniem. Chyba sobie tutaj przeczytam jeszcze raz. Wymyśliłem sporo elementów, które będą dla nas wyzwaniem i chciałbym, żeby to było wyzwaniem. Czy myślicie, że jakiś debilny pracownik Filmwebu nie potrafi używać Google Translator? Tak, też tak myślę. To dlatego, że jeśli wpadłem na moim zdaniem najlepsze możliwe zabójstwa, to zrobię to tak, jakbym nigdy więcej miał nie nakręcić żadnego filmu. Cóż, pozostaje nam tylko czekać. No dobrze, pozostaje nam tylko czekać. Zobaczymy, jestem ciekaw. No ja akurat lubię Roffa i bardzo jestem z tym zainteresowany. No i zobaczymy. Już tutaj patrzę, co piszecie, panie i panowie. Adalec zdradza oczywiście, co będzie za chwilę się działo. Wiktor, Marcinie, czy widziałeś plakat do horroru 28 lat później? No tak, taki sam jest prawie, że jak to wcześniejsze. Jedynka, jeden z najlepszych slasherów ostatnich lat, według mnie, pisze Lancel. Co z nowym Silent Hill? Widziałem tylko jakiś zwiastun Konami dokumentalnego. Nic, na razie na temat Silent Hill nie ma ani słowa. Sam czekam rzeczywiście, bo według mnie, jeżeli chodzi o Silent Hill, to pierwsza część była dobra, druga to tak beznadziejna, że trafiła na listę 10 najgorszych adaptacji gier wideo, ale pierwsza część rzeczywiście była bardzo fajna sprawa. Czy myślisz, że nowy Nosferatu się uda? Chciałbym, wiesz, ja uwielbiam Eggersa i to naprawdę od czasów Czarownicy, kiedy widziałem The Witch. Później przy okazji Latarni, czyli Lighthouse, widziałem ten film, tam występuje 2 aktorów, jest Pattison i jest oczywiście jeden z moich ulubionych aktorów, czyli Willem Dafoe
już po tym filmie mówiłem wszystkim niedowiarkom, zobaczycie, jaki Pattinson będzie genialny w Batmanie i wcale się nie pomyliłem, więc chciałbym, ażeby było dobrze, wiesz, chciałbym, ażeby było ciekawie. Nie ma na razie żadnych informacji, nie ma na razie żadnych wieści na temat tego, czy to jest super świetna produkcja, czy to jest po prostu tylko i wyłącznie jakaś tam produkcja sobie dzieje, więc mam nadzieję, że będzie fajnie. Czy coś o nowym Terminatorze słychać? Nic na razie nie ma żadnych informacji. Poza tym, co mówiłem nie tak dawno, że James Cameron zabrał się za pisanie scenariusza, ale to ma być najprawdopodobniej całkowity restart, więc Arnold, no nie dziwmy się panie i panowie, Arnold w tym roku ma 78 lat. No więc też nie oczekujemy od faceta, żeby dalej leciał. To już ile? No czekajcie, bo tak, 40 lat, bo 84 rok bodajże to był Terminator, więc jeżeli coś powstanie, to na nowo. Musiałbyś sobie Matizie odkręcić odcinek sprzed kilku tygodni, gdzie tam właśnie dosyć konkretnie mówiłem o tym nowym Terminatorze, bo rzeczywiście tam się dosyć sporo działo. No ale skoro już Adalet wywołała, no bo Adalet lubi wywoływać, my też, w końcu gadamy o horrorach, to uśmiech nie zejdzie z twarzy. Trzecia część uśmiechnij się w przygotowaniu, panie i panowie. Znowuż World of Real, więc warto ich posłuchać. Ważnym newsem dla fanów współczesnych horrorów podzielił się dziś portal World of Real. Zdaniem amerykańskich dziennikarzy seria Uśmiechnij się zostanie poszerzona przynajmniej o jeszcze jedną część. Zdjęcia do kolejnej odsłony niespodziewanego frekwencyjnego hitu grozy mają ruszyć już w przyszłym roku. No i zobaczymy. Decyzja o realizacji trzeciej części nie była dla studia Paramount specjalnie trudna. Pierwsza część przy 17 milionach budżetów zarobiła na całym świecie 217. Więc jak łatwo pomyśleć, na czysto zarobili jakieś 150, może 160. Kontynuacja, która na ekrany polskich kin ukazała się niecałe 2 miesiące temu, nie była wiele gorsza. Kosztując 28 milionów dolarów, zarobił jak dotąd 137 milionów. Pięknie. W świecie współczesnego horroru to naprawdę imponujące wyniki, a biorąc pod uwagę niskie koszty produkcji, 28 milionów dolarów niskie koszty produkcji. Uposażenia i gwiazd i promocji czysty zysk dla studia jest jeszcze bardziej okazały. Po tylu latach stara filmowa maksyma dalej się sprawdza. Kina ratują bajki i horrory. Coś rzeczywiście w tym, panie i panowie, jest. Na ten moment nic nie wiadomo na temat fabuły czy ewentualnych roszad castingowych w Uśmiechnij się 3. Fani serii dobrze wiedzą, że będą one konieczne. Jedyną potwierdzoną informacją jest ta, że za reżyserię oraz scenariusz odpowiedział będzie twórca pierwszej i drugiej części, czyli Parker Finn. Finn, który, jak informowaliśmy niedawno, stanie także za kamerą remake'u Opętania Andrzeja Żuławskiego, o czym mówiłem w cyklu Po jaką cholerę. W nadchodzącym filmie główną rolę zagrać ma Robert Pattinson. Robert Pattinson, którego wywołałem do odpowiedzi przed chwilą. A o prawa do realizacji walczą największe amerykańskie koncerny produkcyjne, na czele z A24, Netflixem, Sony czy Warner Brothers. Tę licytację wygrała lojalność. Producentem Opętania został Paramount Pictures, z którego Finn nie tylko nakręcił 2 części Uśmiechnij się, ale które też wychowało go jako twórcę i obdarzyło wielkim zaufaniem na wczesnym etapie kariery. No zobaczymy. Zobaczymy, tutaj oczywiście nie ma więcej informacji. Przypomnijmy, że tak, oczywiście jaka jest fabuła Uśmiechnij się 2. Słuchajcie, jak to jest u was? Będziecie czekać? Będziecie czekać na Uśmiechnij się 2? Bo ja wam coś no, Uśmiechnij się 3, przepraszam bardzo. Bo ja akurat Uśmiechnij się 2, no nie widziałem. Nie widziałem, muszę wam powiedzieć. Co prawda u mnie niby jest Omniplex, tak, jest pięciosalowy, no ale to jest tak, że niedawno sprawdzałem, tam jeszcze chyba grali w Wolverine nie tak dawno i Deadpoola, ale to super po prostu jest rewelacja. Pattinson jest tak samo dobry jak Pattinson w Słoiku. Pattinson jest zawsze dobry. Marcinie, czy obejrzałeś już pierwsze części Dzieci Kukurydzy? Nie. Jak mówiłem wam wcześniej, w tym momencie nadrabiałem, bo dostałem przedpremierowo pierwszy sezon serialu Paryż w ogniu. Oglądałem Wicked, także jeszcze nie oglądałem żadnych dzieciaków, ale mam jeszcze trochę czasu, bo dopiero w przyszłym tygodniu będzie przecież premiera ciekawostek hostelowych, także spokojnie. Zobaczymy, jak to się będzie, panie i panowie, działo. Co mamy dalej? Co mamy dalej? Już tutaj patrzę, co się dzieje. Dalej, tak, Chorzy Doktorzy. Słuchajcie, kto z was oglądał serial Chorzy Doktorzy albo Scrubs, jak tam znacie? Dajcie, napiszcie mi na czacie. Tak albo nie, bo jestem zaintrygowany, czy tak to rzeczywiście jest, że oni stwierdzili, a my sobie zrobimy? No nie, no to jest tak stwierdzone, że po prostu ludzie wchodzą na Netflixy, różnego rodzaju Amazony, włączają, no i stwierdzili, fajnie byłoby rzeczywiście coś zrobić. I to będzie, panie i panowie, tak zwany reboot.
Podaje nam The Hollywood Reporter. O co chodzi? Jak podaje The Hollywood Reporter, stacja ABC dała zielone światło rebootowi Chorych Doktorów. Tam powinien być serialu ewentualnie, drogi filmowy. W projekt będący na wczesnym etapie rozwoju zaangażowany jest Bill Lawrence, czyli twórca oryginału. Reboot serialu to powracający temat. W 2022 roku podczas panelu na ATX Festival Bill Lawrence zadeklarował tak. Zrobimy to, wiecie o tym. Jeśli kiedykolwiek będziecie mieć okazję, by pracować z ludźmi, którymi chcecie spędzać czas, nie wahajcie się. No i w porządku. Scenarzysta i producent aktualnie jest związany kontraktem z Warner Brothers, ale dostał zielone światło, by pracować nad nową wersją. Nie będzie jednak showrunnerem. Pięknie. Czyli nie będzie odpowiedzialny za prowadzenie serialu. Chorzy Doktorzy to komediodramat emitowany w latach 2001-2010. Początkowo była to produkcja NBC, ostatnie 2 sezony wyemitowało ABC. Odpowiadał on o grupie młodych lekarzy zdobywających doświadczenie w szpitalu Świętego Serca. W rolach głównych wystąpili Zach Braff, Donald Faison i Sarah Chalk. No okej, w porządeczku, ale tutaj widzę, że chyba nie ma nic więcej, żadnej informacji. To taka news na zasadzie, a proszę bardzo, zapchamy dziurę, żeby coś było. No w porządku, no w porządku. Może być, czy może by nie. Nie, widzę, że tutaj Lancel nie oglądał, a Matis czeka jak najbardziej na Smile uśmiechnij się 3. Słuchajcie, mówiłeś wcześniej bodajże Matis, że jest asynchron. Duży jest? Ile jest, jak długo jest, między dźwiękiem a obrazem? 2, 3 sekundy, pół? Daj znać, bo jestem zaintrygowany. Jak mówię, no nowa kamera, ma być lepiej, ale wiadomo jak to wygląda. Nie zawsze jest lepiej, panie i panowie, ale jest czasami dobrze. A ja przypomnę, że dzisiaj gadamy sobie o tym, co tam w Hormudzie i jak chcesz być na bieżąco, to pamiętaj o trylogii prawdziwego kinomaniaka. Więc po pierwsze łapa w górę, po drugie sub, po trzecie dzwonek z opcją wszystko, gdyż publikuję codziennie. Przez grudzień publikuję codziennie materiały. Nie ma tego, że boli, po prostu codziennie są wrzucane stare, są wrzucane nowe, są wrzucane po prostu różnego rodzaju materiały, których się możesz spodziewać, a których się mogłeś nie spodziewać. Bo na przykład tak sobie tylko patrzę, co w tym tygodniu wjechało, no to w tym tygodniu wjechało Hot Fuzz, wiadomo, druga część trylogii Cornetto, trzecia część trylogii też będzie, Wysyp żywych trupów jest recenzja, panie i panowie, serbskiego filmu. Tak, jak najbardziej, ten film też doczekał się swojej recenzji, według mnie jest to dobry film. Hostel 3, Star Trek 8, Pierwszy Kontakt, Rekinstein. Recenzja Rekinsteina jest na kanale, panie i panowie, normalnie rzeczywiście trzeba. I co jeszcze? A to już wcześniejsze produkcje, to już były 27 listopad i tak dalej, więc codziennie jest coś wrzucane. Dzisiaj wyjątkowo nie ma, ale to akurat tylko i wyłącznie dlatego, że dzisiaj się widzę z wami na żywo, więc akurat jest w ten sposób. Obraz z dźwiękiem się zgadza, jakby coś. Aha, no to super elegancko Jurek mówi, a Sasik mówi, że pół sekundy. No dobrze, no to zobaczymy. Muszę tam jeszcze oczywiście pewne rzeczy dostroić, aczkolwiek lepsza jest jakość. Teraz jeszcze najważniejsze, ażeby dostroić co? Co dostroić? Dostroić oczywiście, patrzcie, i teraz znowu mi słowa uciekły. Te wszystkie, żeby nie było takie zamazane, nie tyle zamazane, to takie zamglone, można było powiedzieć. O, proszę bardzo. Trochę lepiej niż na początku. No widzisz, a nic nie robiłem, po prostu jestem taki cudowny, jak byłem wcześniej, panie i panowie. Ale słuchajcie, teraz przydałoby się, tak, panie i panowie, teraz byłoby się przydało pogadać o tym, że odszedł od nas człowiek, legenda, Stanisław Tym. Ja i tutaj widzę, że kilku z moich widzów, bo na przykład między innymi jest chyba Jurek Piechota Grabasz, jest Sasik i Lance, to są panowie mniej więcej w moim wieku, tak powiedzmy plus minus 10 lat. I no my wychowaliśmy się na twórczości, na skeczach Stanisława Tyma, panie i panowie. Nie żyje Stanisław Tym, prezes Ochódzki z Misia, scenarzysta filmów Barei, miał 87 lat, to akurat z artykułu Rzeczpospolitej. Więc sobie troszeczkę pomówimy na temat tego. Za chwilę wam wrzucę tutaj na czacie link, panie i panowie, jeżeli macie ochotę powiedzieć słów kilka na temat Stanisława Tyma, na temat tego, który film był waszym ulubionym, a może inaczej, który sketch, a nawet jeżeli chcecie zaśpiewać łubu-dubu piosenkę, którą w filmie Miś śpiewał Jerzy Turek, to też możecie, będzie mi niezmiernie miło, proszę bardzo, już tutaj wpisuję, sobie przygotuję i będę wam zaraz udostępniał. A już macie, możecie wchodzić, możecie tutaj śmigać, proszę bardzo, klikacie na ten link i on was przeniesie na zaplecze, a ja będę was widział, to będę was wpuszczał. Słów kilka na początek na temat pana Stanisława. Nie żyje Stanisław
Stanisław Tym, scenarzysta, satyryk, aktor znany z takich filmów jak Rejs, Brunet wieczorową porą, Co mi zrobić, jak mnie złapiesz, Miś czy Rozmowy kontrolowane. Miał 87 lat. Trzeba przyznać, że piękny wiek, tak? No i jest to niesamowita sprawa. Przypominamy odcinek programu, no nie będziemy przypominać tego odcinku. Kim był? Już wam mówię. Urodził się 17 lipca 1937 roku w Małkini, o czym bardzo w oczywisty, ale zabawny sposób mówi panie i panowie w filmie Rejs, bo akurat sobie go odświeżyłem, bo też przygotowywałem materiał o panu Stanisławie. W 1964 roku zdał eksternistyczny egzamin aktorski, wcześniej studiował też m.in. chemię. Karierę rozpoczął od występów w kabaretach, pisał też teksty satyryczne, m.in. Ucz się Jasiu, wykonywany przez Jana Kobuszewskiego. To jest, no Jan Kobuszewski to wykonywał razem z Wiesławem Gołasem i to jest to jak do majstra na naukę hydraulika przychodzi Jasiu, no i wężykiem, tam oczywiście jest jeszcze Wiesław Michnikowski, więc niesamowita sprawa. W swoim dorobku miał także liczne sztuki teatralne, słuchowiska radiowe, scenariusze do filmów. Ja wam za chwilę powiem, do jakich filmów napisał scenariusze, to jest po prostu głowa mała, naprawdę głowa mała, gdzie pan Stanisław się udzielał. Stanisław Tym zostanie zapamiętany przede wszystkim z ról komediowych, jako Kaowiec, nie Kałowiec, tylko Kaowiec w Rejsie Marka Piwowskiego. No i tutaj chciałem się zatrzymać na dłużej, bo jest na czacie, no jest dosyć sporo osób. Dajcie mi znać, który tekst z filmu Rejs podoba się najbardziej, który zapadł najbardziej w pamięć. Czy to jest właśnie ten, że urodziłem się w lipcu, właściwie w drugiej połowie lipca, właściwie 17 lipca w Małkini, czy może o tym, że z nowych piosenek to ja lubię już te, które słyszałem wcześniej. Oczywiście, że tak. Albo, że ktoś w łazience, w ubikacji damskiej napisał głupi Kałowiec i tak dalej. Bo to jest film, który tak naprawdę powstał z niczego. On byłby, gdyby dzisiaj powstał, to można by powiedzieć, to jest idealne reality show. Tak jak wiesz, na przykład mowa dopiero co była o horrorach, jak na przykład teoretycznie oczywiście, powiedzmy filmy nagrywane w technice found footage, tak, że bierzemy gdzieś tam telefon, ciach, śmigamy i będziemy nagrywać i to jest. Ten film, biorąc pod uwagę, co się w nim dzieje, on tak właśnie wygląda. Jakby po prostu jakiś zwykły ziutek wtedy wziął sobie kamerę i stwierdził, ok, to ja się przypłynę statkiem i lecimy. Oczywiście to jest ponoć, aczkolwiek wiem, że scenariusz do tego filmu był. Ponoć ten film właśnie tak był kręcony. Tak był kręcony na zasadzie, że weszli na ten statek wycieczkowy i płynęli sobie, no i dobra, no to co Maklak, no co ty powiesz? A ty? I w ten sposób, no i to było coś niesamowitego. Tutaj widzisz, że ciekawy Gier Łukasz też wrzuca teksty i bardzo mnie to cieszy. No, jeżeli chcesz powiedzieć, znam jak najbardziej klasykę polskiej kinematografii, to Rejs jest pozycja oczywiście obowiązkowa. Oraz rola prezesa Ryszarda Ochockiego w Misiu Stanisława Barei, rozmowach kontrolowanych Sylwestra Chęcińskiego, no i oczywiście jeszcze i potem było po latach Ryś. Co jest ważne, zarówno do Misia, jak i do rozmów kontrolowanych Stanisław Tym napisał, panie i panowie, napisał scenariusz. Tutaj Sasik wrzuca, on śpiewa ironicznie, żartobliwie. No oczywiście, że tak. Tak to jak najbardziej jest. Tutaj ciekawy Gier Łukasz wrzuca, to jest miś na miarę naszych możliwości. I my tym misiem jeszcze nie mówimy wszystkiego. Słuchaj, ten jakiś tam pilot może sobie wisieć z byle łachudrą, tak, za połowę ceny, a my zrobimy, wiadomo jak to jest. Stanisław Tym chętnie współpracował ze Stanisławem Bareją. Poza kultowym misiem zrealizowali wspólnie takie filmy jak Poszukiwany, Poszukiwana. Kto pamięta, kto w filmie Poszukiwany, Poszukiwana wcielił się w podwójną rolę naukowca, docenta, tak, a potem Marysi. Bardzo ciekawy aktor. Kto pamięta? Bo tam oczywiście wystąpił jak najbardziej cała plejada aktorów, którzy są znani z filmów Barei, bo oczywiście tak musiało być, ale kto wcielił się właśnie w rolę Marysi? No, ja sobie tak poczekam sekundkę, napiję się herbatkę, a powiedzcie mi, kto wcielił się w rolę Marysi w filmie Poszukiwana. Proszę bardzo, Jason już wie, oczywiście, że tak, niesamowity, niezapomniany, panie i panowie, Wojciech Pokora. W twarz? I tak dalej. Co podać? Poproszę milicjanta, a nawet dwóch. No i na to wjeżdża
i na to wjeżdża setka. Nie ma Róży bez ognia. Tam również wystąpił Stanisław Bareja. Oczywiście wystąpił w roli Zenka, nie Stanisław Bareja, przepraszam, tylko Stanisław Tym oczywiście, wystąpił w roli Zenka, który no, był super, a w roli głównej w filmie Nie ma Róży bez ognia oczywiście Jacek Fedorowicz, też niesamowity facet, równolatek, panie i panowie, Stanisława Tyma, bo nawet jakiś czas temu, no powiem tak, no 17 lat temu występowali panowie razem na kabaretonie w Opolu i wtedy właśnie świętowali swoje urodziny 70 razem, także rzeczywiście fajnie. Cześć Krzysztofie, gadamy sobie właśnie o Stanisławie Tymie. Niespotykanie spokojny człowiek, to jest dopiero niesamowita produkcja, no bo ja zawsze mówię, że tam w roli głównej wystąpił Czarnousów, no to ci, którzy oglądali 4 i Pancerny wiedzą, o kogo chodzi, no ale chodziło mi oczywiście o dżentelmena, który się nazywa Kosiński, tylko sekundkę, to się widzę oczywiście coś, film się tak szybko dzisiaj działa, że to jest nieporozumienie. Dobrze, jest, proszę bardzo, jest, jak najbardziej. Janusz Kosiński, on właśnie był niespotykanie spokojnym człowiekiem. Oczywiście reżyseria jak najbardziej Stanisław Bareja. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Tam też wystąpił oczywiście Stanisław Tym, ale nie tylko. Oczywiście nie tylko, panie i panowie, bo jak w wielu filmach Barei, fabuła no nie była najważniejsza. Tam raczej chodziło o żarty, tutaj kojarzycie tę scenę. Do Bydgoszczy będę jeździł, a u was nie będę kupował. No i tutaj ciach go i wrzucamy jego zdjęcie do gabloty oczywiście. Krzysztof Kowalewski, Bronisław Pawlik, na tym motorze, on tam nie mógł w ogóle, Stanisław Tym, Ewa Wiśniewska i dużo rzeczywiście niesamowitych osób. Już tutaj patrzę na kolejne cytaty. Ale pamiętajcie, jedziemy do kraju, który ma być może i swoje plusy, ale pamiętajcie, żeby te plusy nie przysłoniły wam minusów. Zdanie adekwatne do chyba każdej sytuacji życiowej. Jak najbardziej, jak najbardziej. A to jest, Grabarz rzucił tutaj cytat, to jest kiedy Ryszard Ochucki leci do Londynu, ażeby zamknąć konto, które prowadzi ze swoją byłą żoną, bo ona też leci, żeby te pieniądze wybrać, no i wchodzi do banku i ja, my money i wasz bank, ich keine pieniądze, hasło na konto, говорит, verstehen? A tam dżentelmen odpowiada z takim bardzo ładnym akcentem. Verstehen, oczywiście, że verstehen się załatwi, się zrobi, pan usiądzie, pan pomoże, pokażemy. Rzeczywiście bardzo, bardzo zacne produkcje. Czy brunet wieczorową porą? Okej, w porządeczku. W jego filmografii znajdziemy także takie tytuły jak Baśń o ludziach stąd Władysława Sikory. Władysław Sikora, panie i panowie, jeżeli nie kojarzycie, to jest jeden z współzałożycieli twórców kabaretu Potem. Wiele lat później pan Władysław Sikora współpracował z Zenonem Laskowikiem. Uprowadzenie Agaty Marka Piwowskiego, czy seriale 40-latek i 40-latek 20 lat później. Choć Stanisław Tym kojarzony był przede wszystkim z komedią, w swoim dorobku miał także występy w dramatach jak Smudze cienia Andrzeja Wajdy, w Wojnie światów. W następnym pokoleniu Piotra Szulkina i jego filmografię zamyka kryminał Miasto w reżyserii Marcina Sotera, panie i panowie. Więc popatrzę, gdzie ja to mam tutaj. Słuchajcie, jeżeli chcecie wejść na żywo i powiedzieć swój ulubiony cytat, na przykład pana Stanisława z jego filmu albo z filmu, w którym wystąpił, to pewnie jak najbardziej możecie wchodzić, śmigać, jestem za, a nawet przeciw. W swoim dorobku ma ponad 30 filmów i seriali, bo akurat specjalnie sprawdzałem, ponieważ robiłem short na ten temat, nawet ankiety zrobiłem dla was i że za chwilę wam pokażę wyniki. Też pytałem, czy w sumie wszystko możemy cofnąć się troszeczkę, że powiem, do początku jego kariery. Kafę pod minogą, świetny film. 59 rok, wtedy rzeczywiście debiutował, no ale są oczywiście rzeczy takie no niekoniecznie wielkie, jak widzicie, Pingwin, Bariera, Paryż, dopiero Rejs, gdzie grał Kaowca, nie Kałowca. Ja wiem oczywiście, że mam taką dykcję, jaką mam, no ale to uwierzcie mi, to jest Kaowiec, czyli osoba odpowiedzialna za koordynator, to był, dajcie przypomnieć, czy Kaowiec, co był to koordynator, czy tam kulturowa oświata, czy dajcie znać, co oznacza skrót KO, wtedy co oznaczał przynajmniej,
bo oczywiście nie pamiętam. Przygody psa cywila, a zbiegły więzień. No ale widzicie, tak to się zaczyna, że no nie od razu Stanisław Tym to był ten wielki facet, który, że tak powiem, wszyscy kojarzą. Urzędnik pieczątujący obraz Adamca, więc zwykły też koleś, ale tutaj już był scenariusz, tutaj Zerek narzeczony Lusi w berecie, no i oczywiście z tymi drzwiami to będą razem 200. No wiadomo, że tak. Niespotykany spokojny człowiek. Kapitan Tadeusz Zwoźniak, dowódca Tatka. No okej, w porządku, tutaj widzicie smuga. Dziękuję bardzo. Oficer kulturalno-oświatowy. Tak jest Kałowiec, także tak jest skrót. Dziękuję bardzo, Sasik. Jesteś nieoceniony, jak zawsze. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Tadeusz Dudała, zastępca Krzakowskiego, Szymek, kierowca ambasady polskiej w Paryżu. No tak, rzeczywiście tam podwójne role były. Ryszard Ochucki, prezes klubu sportowego Tęcza. Słuchajcie, to mnie zaciekawiło, bo kiedy robiłem właśnie materiał, kiedy robimy shorta o panu Stanisławie, no to wiadomo, że tam mówiłem o tym, że to wieloletni prezes klubu sportowego Tęcza, a gdyby dzisiaj, biorąc pod uwagę, jakie podwójne znaczenie ma Tęcza, gdyby nakręcono film, komedię i byłby prezes klubu sportowego Tęcza, to myślicie, jaki byłby odzew? Czy po prostu przeszliby do tego do porządku dziennego na zasadzie, po prostu wiesz, no, zwykły Tęcza, czy tak jak na przykład przy okazji piłkarskiego pokera Janusz Zaorski nie chciał używać prawdziwych nazw, to wymyślił, że będzie jakieś Powiśle Warszawa, że będzie Koks Kraków i tak dalej, i tak dalej. Tutaj jest akurat, że KS Tęcza. Czy myślicie, że byłoby w porządku na zasadzie, zwykła komedia jest w porządku, czy na zasadzie ja cię kręcę, ale walnąłem w mikrofon, co? Obolą uszy. Ja cię kręcę, co się dzieje? Dajcie znać, jakby to dzisiaj według was wyglądało. No tutaj oczywiście wspomniana Wojna Światów, rozmowy kontrolowane. Co jest zabawne, jest akurat ta trylogia Ryszarda Ochuckiego, to są 3 filmy reżyserowane przez każdy film inny reżyser, bo oczywiście Miś, no to wiadomo, że jest Stanisław Bareja, rozmowy kontrolowane to jest Chęciński i trzecia część, Ryś, no to jest już wtedy Stanisław Tym, czyli no tak to rzeczywiście zostało odebrane. 400 lat, 20 lat później, Bank nie z tej ziemi, ale to akurat był serial. Tutaj pamiętam młodziutka jeszcze Małgorzata Foremniak, Uprowadzenie Agaty Bezdomny, więc niekoniecznie rzeczywiście zawsze były to główne role. Ryś. Według mnie Ryś jest bardzo produkcją niedocenianą, bo ja akurat patrzę na ten film z perspektywy osoby, która przez wiele lat, no nie chcę powiedzieć, że siedziała w świecie kabaretów, ale oglądałem wszystko, co było można obejrzeć, jeżeli chodzi o kabarety. I na przykład mi się podobało, że oglądam, patrzę, w drugoplanowej, w trzecioplanowej roli jakiś właśnie kabareciarz, jakiś satyryk. No i się okazuje nagle, że pewnie, że tak, że ta osoba i mówi swój sketch, który ja kojarzę ze scen. Więc mi się wydaje, że akurat gdyby więcej ludzi wiedziało, to może byłoby inaczej. A popatrzmy teraz jako scenarzysta, panie i panowie, też dosyć konkretnie udzielał, czyli Brunet Wieczorową porą, co mi zrobi, że mnie zapisz, Miś, rozmowy kontrolowane i Ryś. Więc rzeczywiście to jest fajna sprawa, w ogóle wszystkie mam tu, patrz, ja nie mam oznaczonych normalnie, nie napisałem ile ja cię kręcę, nie dałem ocen, no niedobrze, zaraz zobaczę, co opiszecie panie i panowie, ale mówiłem mam właśnie wcześniej, że też zrobiłem ankietę, zrobiłem quiz, tak, quiz jak najbardziej w dziale społeczność i pytanie było, który z poniższych filmów ze Stanisławem Tymem ma najwyższą ocenę na Filmwebie, panie i panowie. I słuchajcie, teraz będzie zadanie dla was, żebyście wpisali, dam wam chwileczkę na to, żebyście mi powiedzieli 1, 2, 3, 4. Są 4 produkcje i chciałbym, żebyście mi powiedzieli, który film ma najwyższą według was ocenę na Filmwebie. No, będzie ciekawie, panie i panowie. Czy jest to opcja numer 1, Race? Ułożymy chronologicznie. Czy opcja numer 2, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Czy opcja trzecia, Miś? Czy opcja 4, rozmowy kontrolowane? Race, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Miś, rozmowy kontrolowane. Dajcie znać, która właśnie opcja według was jest. Różnice są niewielkie, muszę przyznać, że są różnice niewielkie. Sasik wpisał 3, czyli Miś. Ok, to jest twoja opcja. Zaraz zobaczymy, co inni widzowie napiszą. Ciekawy Gier Łukasz też daje 3, czyli też na Misia stawia. Ok. Powiem wam tak, że z tych 4 filmów najwyżej oceniany ma 7,8, a najniżej oceniany ma 7,4, więc rzeczywiście różnica jest bardzo niewielka. No ale tak czasami jest, że
Człowiek zasiada do kompa, mówi: „Okej, zobaczę jak tę ankietę”. Lancel pisze, że 4, czyli rozmowy kontrolowane, Jurek Pichotarzy miś, czyli 3 i Jason Kruger, że 3, czyli że miś również. Więc słuchajcie, panie i panowie, powiem tak, na 4. miejscu, według oczywiście widzów Filmwebu, znalazły się rozmowy kontrolowane 7,4. Panie i panowie, na 2. miejscu, właściwie na 3., na 2., jak wolicie, ex aequo, znalazły się 2 filmy, czyli Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz oraz Rejs. Panie i panowie, a najwyżej ocenianym, tutaj kilka osób zgadło dobrze, Miś 7,8% i tutaj no niestety nie udało mi się was nabrać, bo 87% osób stwierdziło, że no to musi być Miś. Więc Sasik 5 z plusem, ciekawej gry jak najbardziej, Jurek 5 z plusem, Jason Kruger 5 z plusem, Lancel nie masz 5 z plusem, ale masz truje na szynach za dobre chęci, wiesz. Dałbym ci z plusem, ale chodzi o to, żeby te plusy nie przysłoniły ci, wiesz, minusów. Chociaż z drugiej strony pewien polityk kiedyś stwierdził, że mamy plusy dodatnie i plusy ujemne, więc akurat tak to jakoś wyglądało. Więc taka jest sytuacja, panie i panowie. Słuchajcie, bo możliwe, że ten link gdzieś zniknął. Wklejam wam jeszcze raz link na czacie, jeżeli macie ochotę wejść i podzielić się swoim ulubionym filmem albo taką sceną, która właśnie zrobiła na was największe wrażenie, która zapadła w pamięć, bo no tak, no ja napisałem, że tytuł shorta dam, że legenda nie żyje, ale ktoś mi słusznie napisał właśnie, że legendy nie umierają, dopóki o nich pamiętamy. No i rzeczywiście to jest, tutaj się nie mogę z tym nie zgodzić, bo legendy to rzeczywiście będą panie i panowie żyły wieczne, bo coś w tym oczywiście jest, bo no nawet jego skecze Stanisława Tyma z Zofią Merle, bo czy to był rzeczywiście chociażby lekarz, tak? Kiedy ona przychodzi do niego, no i on jako lekarz stwierdza, że pani ma chorą prostatę. Ona mówi: no nie, no przecież prostata jest tylko u mężczyzn chyba, prawda? On mówi: oczywiście, no to pan się musi mylić, panie doktorze. I ja się nie mogę mylić, bo pomyłki lekarza znajdują się na cmentarzu. No i oczywiście w trakcie rozmowy dochodzi do tego, że ona się źle odżywia, po czym serwuje mu kanapki z masłem i z baleronem, że pali papierochy, przy czym oczywiście częstuje go papierochami, że czasami skoro jest papieros, no to wiadomo, musi być od razu i alkohol, ale tym razem to Stanisław Tym jako lekarz wyjmuje i jazzuje ją alkoholem. No a no co, no skoro jest papieros, skoro jest alkohol, to proszę ciebie, bo prześlinaty, wiadomo, że bardzo często też szeks z przypadkowym partnerem, no i zaczynają się rozbierać, chodź zejdziemy i tak dalej. No to jest inne mnóstwo. Oni mieli kilka fajnych skeczy i rzeczywiście to było coś niesamowitego. Jego monologi też. I to nie było nawet, miało być znaczenia, czy właśnie wspomniany tutaj już chyba przez Sasika bodajże sprawozdawca sportowy, gdzie on tutaj, ja wam za chwilę w ogóle puszczę tego shorta, bo to jest, no nie powinienem się chwalić, ale wydaje mi się akurat dobrze zrobiona rzecz, muszę sobie go znaleźć, a to powinno być dużo szybsze niż szukanie wcześniejszej sprawy. Tak, mam już, właśnie się wrzuca, bo on miał założony z butelek plastikowych, miał zrobiony, no co tu dużo mówić, miał właśnie zrobiony taki słuchawki, tutaj mikrofon, ale on tutaj mówi, to on tutaj słyszy i on musi mówić coraz szybciej, więc rzeczywiście pan Stanisław Tym miał dar, no widzieliście dopiero co, scenariuszy mnóstwo, co oczywiście tylko jest im plus jak najbardziej. Role aktorskie, nie był on wybitnym aktorem, no ze wszechmiar nie, ale po prostu jego twarz, pamiętam jak kiedyś mówił sketch o polityce i mówi, tylko tak powiem tak, spuentuje to w ten sposób, że mówi tam, w tym momencie nie pamiętam o którego rysownika chodziło, czy o Marka Mleczkę, czy o Edwarda Luczyna, w każdym razie mówi, że siedzi sobie 2 dżentelmenów po prawej stronie i coś tam sobie grzebią w piasku. Po lewej stronie siedzi sobie 2 dżentelmenów i grzebią sobie w piasku. Po środku siedzi dziewczynka i bawi się i stawia sobie zamki z piasku. I podpis jest prawica, lewica, piaskownica. Więc rzeczywiście coś w tym genialnego jest. Najlepszy monolog to komentator sportowy, spikerka też dość dobry. Tak, jest spikerka, kiedy pani
Teraz tego nie ma w telewizji. Jurek Piechota, Lancel i ja i Sasik pewnie pamiętamy. Ja myślę, że Grabarz też. Kiedy po prostu na zakończenie już dnia, bo nie było tego, że telewizja śmigała 24 na godzinę na dobę, czyli powiedzmy tam gdzieś koło północy się już kończył program. No i przychodziła pani na przykład Edyta Wojtczak i mówiła, a teraz Państwu przedstawię program na jutro. No i wymowała sobie taką księgę ładną, jak ja mam tutaj i mówiła, no i właśnie Stanisław tym mówi tam o godzinie 16:70, przepraszam, oczywiście omyłka, o godzinie 17:60. To znaczy pomiędzy 16 a 17 i tak dalej, i tak dalej. No po prostu cudo. Słuchajcie, ja nie będę próbował naśladować, bo oczywiście nie dam rady. Wklepiecie to. Wklepiecie sobie na YouTubie Stanisław Tym albo i najlepiej zacząć z grubej rury, czyli bo to jest chyba nawet opcja, jest chyba wersja zmrągowa, czyli bardzo fajny sketch. Speaker, komentator sportowy, a potem sobie włączycie speakerka. Po prostu jest boki zrywać. Pamiętajmy o motywie ex aequo monument, czyli o pozostawieniu pomnika trwalszym jak ze Spiżu. Takim pomnikiem są wszystkie dzieła, które twórca postawił potomnym i jest w ich pamięci. Oczywiście, że tak. No, Lancel, ja ci powiem w ten sposób, no wiadomo, że ja nie jestem pierwszym pokoleniem, które ogląda te filmy, no bo pierwsze pokolenie to byli powiedzmy moi rodzice, czyli moje dzieciaki, to już jest trzecie pokolenie i ja na przykład prezentuję to, tak? No wiadomo, że nie wszystkie filmy da się przełożyć 1:1, bo trzeba troszeczkę znać tą sytuację geopolityczną, jaka wtedy panowała, ale czasami po prostu jest coś pięknego. Pan Staszek miał większe brwi niż ja wąsy. No on rzeczywiście raz popłakał się, mówi, popłakałem się, ale pierwszy raz dostałem oklaski za wygląd. W ogóle w jednym sketchu wchodzi, staje to akurat była rotunda, czyli to powiedzmy jakaś tam była, domyślam się, że koncert Paka. No i tam wchodzi i stoi tutaj szklanka z przejrzystym płynem. On tak mówi coś, przepraszam, prosimy, żeby mi nalali. No, oczywiście wszyscy wiedzą, że satyrycy za kołnierz nie wylewają. On tak bierze tą szklankę z przejrzystym płyniem. Woda. Więc rzeczywiście coś w tym jest. Po prostu był niesamowitą osobowością. Słuchajcie, teraz wam puszczę, tylko muszę zobaczyć, jak to się będzie wyświetlało, żebym też ja tutaj nie był. Puszczę wam ten short o panu Stanisławie. No jest to short krótki, on ma mniej niż minutę, więc przedstawiam w skrócie jego dokonania, jego nagrody i to, co rzeczywiście się działo. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Czy ja w wieku 80. Ale to nie tak, to nie może być tak przedstawione, bo to mi się nie podoba, bo ja chcę, żeby to rzeczywiście było widoczne, żeby pan Stanisław był widoczny, więc możliwe, że po prostu to wezmę i z odtworzenia z YouTube'a puszczę, tylko czy to będzie się otwierało? Mam nadzieję, że się dobrze pokaże. Dobrze, już tutaj patrzę, to muszę udostępnić, ale muszę udostępnić z dźwiękiem. Okno, albo co mi dźwięk, udostępnij kartę lub ekran. Ekran udostępnijmy, proszę bardzo, panie i panowie. Mhm. Dobra, ale mnie nie potrzebujecie na tę chwilę, czy mogę być? Mogę być, dobra, zobaczymy, więc ja się zamykam póki co. No i słyszałem od was, że nie słychać, tak? Żeby nie było słychać. No patrzcie, miało być wszystko słychać. No coś tam restryktnie. Udostępnij dźwięk, albo nie było odhaczone. Ja cię kręcę, co za wieśniactwo. Spróbujemy teraz. Tak, nie ma dźwięku. No właśnie słyszałem. Teraz zobaczymy, teraz powinno się udać.
87 lat zmarł znany aktor, satyryk, scenarzysta, reżyser, a także wieloletni prezes klubu sportowego Tęcza Stanisław Tym. Łubu-dubu, niech żyje nam prezes naszego klubu. Pan Stanisław wystąpił w ponad 30 filmach i serialach, do wielu z nich napisał scenariusze, a najbardziej znane to Brunet wieczorową porą, Co mi zrobisz jak mnie złapiesz, Miś, Rozmowy kontrolowane, Rozmowy przy wycince lasu, Ryś. W 2004 pan Stanisław został oznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, a w 2005 złotym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Do legendy przeszły już jego skecze z Zofią Merle. Pani ma chorą prostatę. Oraz monologi, m.in. sprawozdawca sportowy. Ale ten, to co on tutaj mówi, to on tutaj słyszy. Pan Stanisław zmarł po długiej chorobie, niestety. Rozmowa kontrolowana. No tam na koniec oczywiście jeszcze rozmowa kontrolowana wjechała. Mam nadzieję, że za drugim razem już było słychać wszystko i że rzeczywiście było w porządku. Tak, no PESEL-u nie oszukasz, ale rzeczywiście mam nadzieję, panie i panowie, że będziemy pamiętali, że będzie rzeczywiście, że to jest zacna osoba i nie możemy sobie darować, ażeby takie właśnie osoby zapomnienie odeszły. Więc panie Stanisławie, pana zdrowie. Tak to, panie i panowie, wygląda. Mam do was jeszcze oczywiście shorty, jak bardzo, bardzo często. Shorty są to, nie tak jak w przypadku pana Stanisława, jest to akurat kilka informacji filmowych, growych i różnych rzeczywiście, które mam wam do przekazania, a które pojawiły się w ciągu ostatniego tygodnia, więc nie przedłużam i zaczynamy, panie i panowie, start. Brett Goldstein jest brany pod uwagę do roli Hagrida w serialu Harry Potter, panie i panowie. Już niedługo będzie informacja odnośnie całej obsady. Mam w tym momencie jeszcze kilka informacji. Będą one ujawniane jutro i pojutrze. Co tutaj się dzieje dalej? Oczywiście, panie i panowie, o Mikołaju, no to wiadomo. Trzeci sezon serialu Euforia będzie miał premierę w 2026 roku na HBO. Minęły 4 lata od premiery drugiego sezonu. No rzeczywiście Zendaya troszeczkę poczekała sobie, więc dosyć tak to będzie wyglądało. Tom Cruise zagra główną rolę w nadprzyrodzonym thrillerze Deeper, czyli Głębiej, w reżyserii Douga Limana. Film opowiada historię astronauty, który podczas nurkowania głębinowego bada nowo odkryty rów, wkrótce stają twarzą w twarz z złowrogą i niebezpieczną siłą. Czyli powiedzmy kolejna wersja, jak to było? Filmu Guillermo del Toro, panie i panowie, Pacific Rim, można by powiedzieć. Rozpoczęły się zdjęcia do remake'u Running Mana. Panie i panowie, Glenn Powell w roli głównej. Jestem ciekaw, czy potraktują oryginał jako powiedzmy to, co było kiedyś, czy rzeczywiście będą wierni książce, bo książka jest dużo bardziej dystopijna niż to, co nam zaprezentowali w filmie Paula Michaela Gesslera. Podobno powstaje drugi sezon serialu Hawkeye. Zdjęcia mają rozpocząć się jesienią 2025, panie i panowie. Więc jest szansa na to, że we are interrogating you, bro, rozumiesz? Będzie miał jakąś większą rolę. Byłoby rzeczywiście fajnie. Według doniesień Julia Hart ma napisać i wyreżyserować historię genezy królowej Kier dla Disneya. Projekt nie będzie powiązany z poprzednimi filmami aktorskimi z serii Alicja w Krainie Czarów, czyli w tym momencie no to już jest uniwersum, czyli używając nomenklatury filmowej, jest to spin-off, spin-offu, spin-offu, spin-offu i tak dalej, i tak dalej. To będzie mieć taki guzior, żebym tu nacisnął echo i to było spin-offów i by tak śmigało sobie. Zdjęcia do Fantastycznej Czwórki, panie i panowie, dobiegły końca. W kinach 25 lipca 2025, więc już niedługo. Czekać na tę produkcję? Się okaże, panie i panowie. Trwają prace nad kontynuacją filmu Slumdog Millionaire. Nowa firma produkcyjna Bridge 7 właśnie otrzymała prawa do stworzenia kontynuacji. Tak jak tutaj napisałem, ja się pytam, po jaką cholerę? No chyba nie bardzo specjalnie wiem, po co ma być ta kontynuacja, tym bardziej tyle lat i bez tego samego twórcy. No, lecimy dalej. Nowe informacje o produkcji Young Avengers. Tytuł zostanie zmieniony na Mistrzowie, czyli Champions, ponieważ niektórzy aktorzy już nie są młodzi, krótko mówiąc, zbyt długo produkcja trwa i się zestarzali. Zostanie nakręcony jako wydarzenie, czyli to ma być, wiecie, coś wielkiego, coś epokowego. Powodem, dla którego będzie to serial, a nie film, są słabe wyniki kasowe filmu Marvels, ale oni oczywiście nas nie słuchają, więc zrobią sobie co chcą, panie i panowie. Według doniesień drugi sezon serialu Ashoka będzie miał być sezonem ostatnim na wypadek, gdyby nie został przedłużony.
no bo rzeczywiście odbiór był bardzo, bardzo, bardzo różny. Według doniesień w filmie Spider-Man 4 pojawi się elementy multiversum, a także pojawi się więcej niż jeden Złol. Rozpoczęcie zdjęć zaplanowano na sierpień 25. Przypominam, że wcześniej Tom Holland ma jeszcze wystąpić w Avengers Doomsday bodajże, tak? W kolejnej części. How to Train Your Dragon, czyli jak wytresować swojego smoka. Reżyser tego filmu Dan DeBois został zapytany, dlaczego nakręcił swój film ponownie w wersji aktorskiej. Taka jest to odpowiedź. To było życzenie studia, ale jeśli mieli to zrobić, chciałem mieć pewność, że zrobią to dobrze. Wyjaśnia również, że nie jest to remake ujęcie po ujęciu, czyli nie to samo, co Gus Van Sant zrobił m.in. z Psycholem. Kogo? Z Psychozą Hitchcocka oczywiście. Szybcy i Wściekli. Vin Diesel powiedział, że chce, aby seria Szybcy i Wściekli powróciła do prawdziwych wyścigów ulicznych i praktycznych wyczynów kaskaderskich, a także ponownie nawiązał współpracę z Dwayne'em Johnsonem. No tak, no niby Dwayne Johnson ponoć ratuje wszystko, ale różnie z tym akurat bywa ostatnimi czasy, no niekoniecznie to wygląda dobrze. A co wy myślicie? Wiem, że to jest mnóstwo oglądalności. W tym momencie ten post na Facebooku ma ponad 300 000 wyświetleń, panie i panowie. Zakończono zdjęcia do drugiego sezonu serialu Peacemaker, premiera na platformie Max w 2025 roku. I jeszcze mam jedną informację, tak, czyli Indiana Jones and the Great Circle, czyli gra o Indianie Jonesie, ma 4 godziny przerwników filmowych. Jest to największa gra w historii Machine Games i George Lucas i Steven Spielberg byli nieustannie zaangażowani w rozwój tejże gry. I tak to wyglądało, panie i panowie, w tygodniu minionym. Już tutaj patrzę, co piszecie. Running Man, klasyka. No wiesz, w tym momencie jestem ciekaw, bo Running Man został napisany, jak Stephen King napisał jako Richard Bachman, tak? On pisał pod pseudonimem i akurat właśnie kiedy relatywnie, powiem ci, ciekawy, nie tak dawno właśnie, powinien być ciekawy, Łukaszu, bo gdzieś może ze 2 albo 3 lata temu przeczytałem tą książkę i okazało się, że ona jest całkowicie inna. Z filmem ma tylko tyle wspólnego, że facet zgłasza się do programu telewizyjnego i jest ścigany i to wszystko, a reszta to jest całkowicie inna sprawa. Niestety stara gwardia się wykrusza, ale zawsze pozostanie po nich jakiś ślad, dzięki którym o nich pamiętamy. Pewnie, że tak, jak najbardziej. Szacun dla Hawkeye'a, przeżył ciężki wypadek i chłop nie poddał się i nadal tworzy. No zgadza się, pamiętacie, on tam został przejechany przez tą odśnieżarkę, tak? Pługo odśnieżarkę, czy jakoś tak to wyglądało. Może będzie dobrze, bo Shyamalan co 2-3 filmy ma dobry, więc może dobrze, że go nie będzie. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądało i nie mogę się doczekać gry z Indianą Jonesem, od lat była posłucha, więc coś nowego z tego świata biorę od razu. No rzeczywiście, nie wiem czasem, czy ta gra już czasem się nie pojawiła, bo coś mi się otarło o uszy, że kurczę, aż nawet nie wiem, czy to nie było gdzieś na tym, na X-ie, czy na innej. Tutaj widzę, że Why is Indiana Jones nie wiem, mi się wydaje, że chyba ta gra już, że tak powiem, się ukazała, a jeżeli nie, to dopiero się ukaże, ale to już ma być chyba niedługo. No ale nie, tak na szybko nie mogę znaleźć. W każdym razie, jak coś będę wiedział, to dam znać, napiszę rzeczywiście czy to na stronie, czy to na jakimś Instagramie, albo gdzieś tam właśnie poinformuję was, czy ta gra już jest, czy będzie i tak dalej, no bo to rzeczywiście jest ciekawa sprawa. Czy Indiana Jones and the... Proszę bardzo. O, jest. Grudzień. Słuchaj, Jurku, grudzień 9, czyli jutro, panie i panowie, się pojawi. Tak, Uncover One Story Great Mysteries Indiana Jones on December 6 with the games. Okej, no 9, czyli jutro. Jutro startuje ta gra, tutaj mogę nawet pokazać to? Mogę pokazać, aczkolwiek to jest po angielsku, ale to i tak spokojnie sobie ogarniesz kontekst bez problemu, także 9 grudnia. 9 grudnia będzie odpalona już dokładnie na Windowsa, na Xboxa, a na PlayStation 5 dopiero się pojawi na początku 2025 roku, więc rzeczywiście Soniacy będą musieli poczekać, ale rzeczywiście komputerowcy i Xboxy to już spokojnie. No wiadomo, że skoro Windows i Xbox to jest Microsoft, no to musi mieć tak, a nie inaczej, bo rzeczywiście to musi mieć sens, musi mieć logikę, musi mieć po prostu bardzo dużo pieniądzów dać im zarobić, panie i panowie. Co miałem wam powiedzieć? Tak, jutro na 99% pojawi się recenzja Wicked. We wtorek planowany jest, mam nadzieję, że mi się
to uda ogarnąć czasowo. Recenzja oczywiście pierwszego sezonu serialu Paryż w ogniu. Mówiłem wam, obejrzałem go przedpremierowo dzięki Kanal Plus Online. We środę odcinek podsumowujący, czyli ciekawostki serii Hostel. Ten odcinek jest już oczywiście ustawiony i on ma, już wam mówię, ile on ma. No dawaj, pokazuj tutaj mi się, gdzie to jest. No ale z premiera to się nie pokaże. No jak mi się nie pokażesz, mnie się nie wyświetlisz. No nie wyświetli mi się, no proszę bardzo. A w tym momencie nawet nie wiem, ale gdzieś to powinno się pokazać. Dawaj, chyba z pół godziny ma ten odcinek, nie? Może więcej? Tak, 31 minut ma akurat odcinek. Także jest tego dużo. W czwartek to powinna być trzecia część trylogii Cornetto, czyli Ends World, a polski tytuł to już jest koniec, bo oczywiście tak nasi tytułolodzy wymyślili, a w piątek to wiadomo, że nowe rzeczy. Patrzę, tutaj jeszcze piszecie coś. Jeśli chodzi o live świątecznego, to czy tak jak w zeszłym roku szoty będą robione z wybranymi fragmentami, czy zarzucisz pomysł? Jeśli chodzi o live świąteczny, to czy tak jak w zeszłym roku szoty będą robione z fragmentami? Czy zarzuciłeś? Nie bardzo wiem, o co chodzi. Wiem, że pamiętam, że chyba 2 lata temu był jakiś taki motyw, że dawałem to ten test, który Lincoln tam dawał, te 20 pytań, czy jakoś tak to było wrzucane, a nie wiem, najprawdopodobniej tak, najprawdopodobniej będę chciał go bardzo konkretnie użyć, wiesz, do tego, żeby spokojnie można byłoby wrzucić te wszystkie rzeczy, bo to byłoby rzeczywiście super świetnie, jakby można było zrobić więcej materiałów, bo to wiadomo, im więcej osób wie, tym więcej jest szansa, że zbierzemy więcej pieniądzurów na się pomaga. I to jeszcze w tym momencie wrzucę wam jeszcze informację. Możecie spokojnie, panie i panowie, śmigać na czacie, wrzuciłem wam link do tegoż live'a. Tutaj ciach, pach, prach, pokazuję wam. Panie i panowie, jak już mówiłem wcześniej, Potwornicka, Halfish, Galeria Horroru i Lincoln oraz ja i będę ich odpytywał z filmu, więc zapraszam jak najbardziej, bardzo serdecznie. Zbieramy oczywiście dla Się Pomaga, będą nagrody. W tym momencie no jeszcze czekam na 3 firmy, żeby mi się potwierdziły, ale powinno być rzeczywiście bardzo zacnie. Na bank na pewno będą przynajmniej filmy na DVD, na Blu-ray. Marcinie, czy w środę wrzucisz na kartę społeczności, co będzie po serii Dzieci Kukurydzy? No tak, będziecie w tym momencie głosowali, więc jak najbardziej wtedy wam wrzucę, że dacie mi, żebyście mi przysłali propozycje, panie i panowie, od środy do pierwszego odcinka, no i głosowanie standardowo, tak jak zawsze, czyli będziecie mogli spokojnie wrzucać, bo co prawda ostatnio Ring przegrał 1%, no ale nie będziemy tego akurat robić w ten sposób, tylko zrobimy to zawodowo, czyli krótko mówiąc, będziecie przysłali kolejne propozycje, bo chociażby Crimson Crusader, czy jakoś tak, w każdym razie ktoś wrzucił taką propozycję, no niestety to nie przeszło, ale zobaczymy. Mój błąd, faktycznie 2 lata temu wrzucałeś coś takiego w zasadzie 20 pytań, czy coś takiego. I jeżeli będzie jakaś taka fajna sprawa, ja używam programu, który wycina najciekawsze materiały i można zrobić z nich shorty, wiesz, albo krótkie, shorty krótkie, takie standardowe do minuty. Teraz są shorty dłuższe, to teraz tak ładnie YouTube nazywa, czyli te takie do 3 minut, albo po prostu zwykle tradycyjne, standardowo, więc zobaczymy. Ale tak, będzie coś takiego chciał zrobić, ażeby to jak najbardziej wyglądało. Im więcej osób wie, na każdym z tych materiałów będzie oczywiście podpięty link do zbiórki, będzie można wrzucać pieniądzurów. Mam nadzieję, że kilka fajnych tysiączków uzbieramy i będzie super fajnie, rewelacyjnie. Mam nadzieję, panie i panowie, przynajmniej, że tak będzie. A z mojej strony to już wszystko. Dziękuję bardzo. Pamiętajcie, live charytatywny o 18, nie o 20, o 18. Ja będę o tym oczywiście pisał na wszystkich mediach społecznościowych, ale pamiętajcie i my widzimy się na żywo. Oczywiście, że tak, za tydzień. Cześć.